Kod do gry otrzymałem dzięki uprzejmości Cenega Polska i nie stanowi on gratyfikacji za nagranie tegoż filmu. Wersję pudełkową kupiłem samodzielnie. Ci, co oglądają mnie już jakiś czas, wiedzą, że jestem psychofanem Batmana od Rocksteady. I w sumie Origins też. Nic dziwnego, że na Gotham Knights czekałem mocno. Przecież mając wypracowane pomysły, system walki na 3 częściach serii Arkham od Rocksteady, nie można było tego spieprzyć, prawda? Prawda? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja Gotham Knights w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Początek nie zwiastuje tragedii. Batman umiera. Dowiadujemy się tego z kozackiego intro, w którym Batman walczy z Ra's al Ghulem i chciałbym, abyście potraktowali mnie teraz śmiertelnie poważnie. Intro to najlepsza i jedyna rzecz, która wyszła dobrze. Potem będzie tylko gorzej. Po śmierci Batmana schedę nad Gotham przejmuje Nightwing, Robin, Red Hood i Batgirl, próbując ogarnąć chaos i dowiedzieć się, co się właściwie stało. Mamy więc tutaj 3 Robinów i Barbarę Gordon, a więc Jasona Todda, Dicka Graysona i Timothy Drake'a. Jeśli chodzi o historię, ma ona lepsze momenty. Zahacza o Trybunał Słów, który jest jedną z najlepszych historii o Batmanie z ostatnich lat. Ogólnie wybierając jednego bohatera, w zasadzie historia będzie identyczna dla każdej postaci. Będą różnice w niuansach i dialogach, ale nie znam mocarza, który by ukończył tą grę wszystkimi postaciami. Podejrzewam, że po takim wyczynie od razu by trafił do Arkham na oddział zamknięty. Niemniej, obok głównego śledztwa mamy śledztwa poboczne, które są mini-fabułami. W jednym zmierzymy się z Harley Quinn, w drugim z Mr. Freezem, a w trzecim z Clayface'em. Jednak podczas całej rozgrywki przewinie się kilka znanych postaci z uniwersum Batmana. Tak czy tak, koncept samej historii nie jest zły. Okej, na początek w zasadzie to nie wiem nawet od czego zacząć. Może od tego, że jest to najbardziej nudna gra, w jaką grałem w ostatnich latach. Dawno nie spotkałem tytułu, który nie potrafił wykrzesać ze mnie nawet iskierki zainteresowania i ekscytacji. W zasadzie twórcy wzięli wszystko, co wyszło w Batmanie i wyrzucili to do kosza, a pozostałe elementy skiepścili na potęgę. Gra odrzuca od siebie niemal od samego początku i wierzcie mi, że potem nie jest lepiej. Gra oferuje rozgrywkę w trybie koopowym, to przez to jest to słynne 30 klatek na sekundę, do tego jeszcze wrócę, bo jest to po prostu żenujące tłumaczenie. Polega to na tym, że grając jednym bohaterem, drugim może się dołączyć i nam pomóc. W trakcie rozgrywki tylko raz mi się to zdarzyło, bo nikt chyba nie chciał w to grać. Niemniej, można grać singlowo i koop nie jest zupełnie do niczego w tej grze potrzebny. Tak czy tak, naszą grę może odwiedzić jakiś bohater i wspomóc nas w walce, ale brak większych możliwości interakcji i porozumiewania się w zasadzie sprowadza się do zwykłego klepania mord, bo o jakiejkolwiek wymyślnej taktyce możemy zapomnieć. Na początku wybieramy naszego bohatera. Każdy ma inne ciosy, trochę inne umiejętności i inne drzewko z perkami, ale powiedzmy sobie szczerze, Red Hood to zapewne będzie najpopularniejszy wybór. Robin i Nightwing to takie trochę herbatniki, a Batgirl trafiła tutaj tylko po to, aby nikt nie pruł japy, że nie ma kobiet. Red Hood jest dobry z kilku powodów. Wygląda kozacko, ma 2 giwery, z których może strzelać. Ogólnie bohaterowie mają jakieś swoje unikalne umiejętności, na przykład Batgirl to super hakerka, tylko że poza napisem, który to głosi, nie przekłada się to w zasadzie na nic. Red Hood wygląda jak typek, który chce pożyczyć twoją komórę w ciemnym zaułku, ale i tak wzbudził we mnie najwięcej sympatii. Po ograniu misji wprowadzającej, która już sygnalizuje, że fajnie nie będzie, ruszamy w miasto. Akcja jest podzielona na noce. Siedzimy sobie w siedzibie, po której możemy łazić, używać kompa, zmienić kolory motora, czy obejrzeć totalnie nudną tablicę korkową z tropami. Rozumiecie, mając superkomputer w bazie, używają tablicy korkowej. Szkoda, że nie mają kombinezonów z tektury i broni z kijów od szczotki. Gdy nam się znudzi bezcelowe łażenie po bazie, ruszamy na miasto i tu zaczyna się mordęga. Zasadniczo miasto posiada losowe jakieś zadanka typu obij komuś mordę albo
obij komuś mordę. Dla odmiany są zadania z obijaniem mordy komuś i jako bonus obijanie komuś mordy, więc nie można się nudzić. Są jeszcze zadania poboczne okraszone ikonkami, jakby to miało być jakieś super ekstra kreatywne pomysły. No najeżdżasz na ikonkę i widzisz napad na bank, rozbrajanie bomb, uwalnianie zakładników, coś tam jeszcze. Myślisz, o kurde, srogo. Ale, i mówię to śmiertelnie poważnie, jeśli zobaczysz jakiekolwiek pierwsze zadanie poboczne, to widziałeś już wszystkie. Idziesz do jakiejś lokacji, jest tam kilku zbirów i musisz, co za niespodzianka, obić im mordę. Potem ewentualnie coś tam zebrać i tyle. Powtarzalność tych zadań jest do wyżygu. Jedynym zadaniem, który się wybija z tego, jest zatrzymywanie furgonetki, ale do tego jeszcze wrócę. Gdzie podziały się znajdźki Riddlera, która każda z siebie była wyzwaniem? Gdzie świetne znaki, przy których trzeba było bawić się perspektywą? Gdzie to jest? Nie ma. Tu jest obijanie mordy tu, obijanie mordy tam, a jak ci się znudzi, to możesz jeszcze obić mordę gdzie indziej. Zadania poboczne to pokaz żenady, braku inwencji, kreatywności, przede wszystkim chyba niezrozumienie podstawowego elementu każdej gry. Grywalności. No dobra, są jeszcze śledztwa, ale nie mogę wypowiedzieć słowa śledztwo bez szyderczego uśmiechu. Na czym to polega? Zobaczcie, tutaj mamy ofiary z podkreślam, z dwóch różnych spraw. Tak, wiem, że wyglądają tak samo, ale o to już pytajcie deweloperów dlaczego. Polega to na odnalezieniu śladów i połączeniu dwóch, co do siebie pasują. Super zabawa na długie zimowe wieczory. Są niby jakieś jeszcze bieda wyścigi z czasem, ale z szacunku do was już przemilczę te wysokooktanowe, napędzane adrenaliną zadania, bo szkoda na to słów i waszego czasu. No i jeszcze są znajdźki. Skrzynie, które aby otworzyć trzeba biegać przez kółka i batarangi rozrzucone po dzielnicach. Poruszać po mieście można się też przy użyciu linki. Red Hood posiada jeszcze coś takiego jak mistyczny skok, który jest w tym wypadku zbawienny. Dlaczego? Bo linka zaczepia się o najbliższy element możliwy do zaczepienia i to niekoniecznie w kierunku, w którym się udajesz. Oznacza to, że lecisz w przód, ale linka złapie się z tyłu i cię cofnie. I jest to nagminne. Także poruszanie się w tym wypadku przy użyciu linki nie ma sensu. Mistyczny skok pozwala, idiotycznie Red Hoodowi odbijać się w powietrzu i pokonywać duże odległości. Tak trochę w stylu Hulka. No ale abyś nie czuł się smutny, dodano jeżdżenie motorem. Każda z postaci ma swój motor, a w zasadzie pudło z węglem z doczepionymi kołami. Nigdy nie jechałem pojazdem w tak nieciekawy i nudny sposób. Naprawdę trzeba się postarać, aby przemieszczanie się pojazdem było ultra nudne. Niby możesz jechać na jednym kole, albo katapultować się z motora wylatując w górę, ale ja bardzo szybko unikałem jazdy motorem, bo mnie po prostu od niego odrzucało. No właśnie, są jeszcze szybkie podróże, ale aby one były, trzeba najpierw je odblokować. I tutaj mamy szalenie kreatywne i widowiskowe zadanie skanowanie dronów. Lata se dron nad kominem. Ty włazisz na komin i skanujesz drona. Nie to, że ktoś tam cię atakuje czy coś, po prostu skanujesz drona. Jak przeskanujesz 1, 2 lub 3, odblokowuje się ikona szybkiej podróży. No rewelacja! Myślę, że skanowanie drona można przyrównać do oglądania obracającego się cementu w betoniarce. Jednak po krótkim namyśle stwierdzam, że w zasadzie wszystkie zadania poboczne można by do tego przyrównać. No dobra, walka. Jak można było skopać walkę, zapytacie? Ano na tyle sposobów, że jest to już ranga sztuki dziadostwa. Pamiętacie serię Arkham? Easy to learn, hard to master. 2 klawisze, cios, kontra, potem jeszcze jakieś dodatkowe elementy. Było to szalenie skillowe i mega satysfakcjonujące. Teraz mamy Gotham Knights. Najbardziej nudny, niefajny system walki w Gotham plus jeszcze popsuty. Więc nie ma tutaj kontr, są uniki. Nie jest to jakiś specjalnie zły pomysł, tylko że przeciwnicy, którzy cię atakują, mają jakieś takie kółka przy pięściach, które ciężko zauważyć. Nagminne natomiast jest to, że atakują cię zza ekranu i nie masz możliwości uniknąć ciosów. I chyba twórcy byli świadomi, że nie podołali temu, więc nawet nie umieścili licznika combo, bo po co, skoro jakiś chlor spoza ekranu wiedzie ci na długiej, że nawet nie wydasz pisku ze swojej gardzieli. W mojej opinii kamera też jest za blisko pleców bohatera, co
uniemożliwia walkę w 360 stopniach. Są też przeciwnicy strzelający z karabinów, ci mają z lufy wypuszczoną taką linię, która pokazuje, że będzie oddany strzał. Problem tylko jest taki, że nie wiadomo kiedy. Za sekundę, 2, 5? Nie można było linii zrobić, aby zmieniała kolor, na przykład na czerwony im bliżej strzału? Nie, linia jest biała i sam se kombinuj, kiedy strzał padnie. Są też wielkie zakapiory, na których trzeba wykonać mocarny cios. Jak się go wykonuje? Tak jak zwykły cios, tylko dłużej trzymasz guzik. Logiczne. No i walki z tymi zakapiorami w mojej opinii trwają zdecydowanie za długo. Nie dość, że nie stanowią oni żadnego zagrożenia, to są powtarzalne do wyżygu. Strzelisz kilka razy w machę, potem się zasłoni tarczą, 2-3 uniki, mocny cios i znowu ciosy na machę. Powtórzyć 5-6 razy. No ale najlepsze zostawiłem na koniec. Wisienka na torcie. Ciosy specjalne. Jest ich kilka, ale zajmę się jednym najważniejszym. Powróćmy do Arkham. Pamiętacie specjalny cios, który ładował się co 7 czy 8 ciosów combo? Batman potrafił w dłuższej animacji od razu wyeliminować przeciwnika. Podczas tego ciosu przeciwnicy nie atakowali, a gracz mógł zebrać myśli na te 2 sekundy. Jak to zrobiono w Gotham? Ciosy specjalne również się ładują i odpalają długą animację, podczas której wszyscy walą w ciebie jak w bęben i nie możesz absolutnie nic zrobić, dopóki animacja się nie skończy. Powoduje to, że te ciosy nie mają żadnego sensu, celu ani funkcji. Niby dodano jakieś tam kombinacje jeszcze z pistoletami, ale raz to obejrzysz i zobaczysz, że to nieefektywne i nudne w opór. W którymś momencie, jak dopakujesz już pistolety, można walić typów z daleka i to jest chyba najlepszy sposób prowadzenia walk, bo jest najszybszy i nie musisz brać udziału w tym festiwalu żenady dłużej niż jest to konieczne. Po każdej walce dostajesz trochę expa plus materiały. Te drugie przeznaczasz na stworzenie nowych kostiumów i broni. I to był dobry pomysł. Nowe pistolety mogą razić jakimś żywiołem, zadają większe obrażenia, kostium lepiej chroni itd. Dodatkowo wszystko można wyposażyć w specjalne chipy podnoszące statystyki i to jest w sumie też ok. I widać mniej więcej, że to coś daje. Piszę mniej więcej, bo gra skaluje poziom trudności, więc kiedy myślisz, że tej nocy będziesz koksem, to wszyscy dookoła już dawno są koksami. Ale co ciekawe, wraz z rozwojem zmienia się też aparycja naszego bohatera i to też jest fajne, bo kostiumy przygotowano eleganckie i Red Hood w każdym kolejnym wygląda coraz lepiej. Osobny akapit dla walk z bossami, bo to już przechodzi ludzkie pojęcie. Twórcy wyszli z założenia, że boss nie musi być trudny, wystarczy, że będziesz z nim walczył, uwaga, 30 minut. Tak, nie żartuję. Pokonanie Mr. Freeza zajmuje 30 minut robienia cały czas tego samego, bo moje dopasione pistolety zabierały mu po pikselu energii, częściej ginąłem z nudy niż z braku skilla. Wyobraźcie sobie, że Mr. Freeze ma dosłownie 3 główne ataki, które stosuje naprzemiennie. Poznajesz schemat działania w jakieś 20 sekund i potem przez 30 minut do wyżygu strzelasz z pistoletów z przyklejoną japą do telewizora, aby zobaczyć, czy to w ogóle cokolwiek zmniejsza jego energię. Gdybym miał kursor myszki, umieściłbym go na końcu paska. Osoby żyjące w latach 90. kumają, o co chodzi. No jeszcze można tutaj też działać po cichu. No to akurat udało się zerżnąć z Batmana całkiem nieźle. Nie ma co prawda tutaj chowania się, używania jakichś wymyślnych gadżetów czy czegokolwiek. Bardziej to taka siermięga typu zeskocz z gzymsu, idź za kolesiem, podduś go, powtórz kilkanaście razy. No, ale jest. Prymitywne, proste, no ale okej, przyznaję, działa. Aby być w miarę uczciwym, powiem, że misje fabularne są nawet okej. Czasami gra rzuci się na jakieś nieschematyczne zadanie typu podsłuchiwanie ludzi na imprezie czy coś takiego, ale zazwyczaj to po prostu obijanie mord w jednej scenerii, cutscenka, trochę biegania i znowu obijanie mord w trochę innej scenerii. Ale przyznam, że motyw z Trybunałem Słów wypadł ciekawie. Warto obejrzeć cutscenki, ale na YouTubie, bo nie polecam przechodzić gry, aby poznać tą historię. Szkoda na to waszych nerwów i
czasu. Gra też jest pełna idiotycznych niekonsekwencji, glitchy, które powodują, że nie możesz tego wszystkiego brać na poważnie. Miałem wrażenie, że jestem w ukrytej kamerze i ktoś mi dał do ogrania jakiegoś krapa i patrzył kratkiem, jak się z tym męczę. Ale do rzeczy. W grze znajdziemy od czasu do czasu pianina. Red Hood podchodzi do niego i tam gra sobie prostą melodyjkę. Gra na każdym pianinie do momentu, aż nie trafia na pianino, które jest ważne dla fabuły. I wtedy gada, że... Not gonna happen. I don't even know how to play this thing. I takie pierdoły są cały czas. Albo zobaczcie to. Jak mam brać na poważnie tą grę, jak typ odpala w swoim dresie radar do wykrywania sebiksów? Myślicie, że to jedna cutscenka się popsuła? Nie. Każda kolejna wyglądała tak samo. Chryste Panie, to się nie dzieje naprawdę. Dobra, oprawa. Gra działa w 30 FPS-ach, znaczy w założeniach miała działać w 30, bo zazwyczaj działa poniżej 30, a najbardziej tnie gdzie? No kurde, nie na mieście z dopasionym ray tracingiem, nie podczas intensywnych walk z kilkunastoma przeciwnikami, nie. Największe spadki zalicza podczas oglądania korkowej tablicy oczywiście. Teraz deweloper tłumaczy, że wszystkiemu winny jest Xbox Series S. No dobra, przyjmijmy, że to prawda. Gra korzysta ze śledzenia promieni. Zupełnie bez sensu, bo jest to najgorsze śledzenie promieni na konsolach, jakie widziałem. Oczywiście nie można go wyłączyć, no bo i po co? Przecież mogłoby to jeszcze przyspieszyć grę, a przecież tego byśmy chyba nie chcieli, prawda? No i teraz, czy na Xbox Series S jest śledzenie promieni? No nie ma, więc można by to wyłączyć. Czy przyspieszyłoby to grę na next genach? Oczywiście, tylko po co to robić? Powiedzmy, że to wina Tuska, znaczy Xbox Series S. Tłumaczenie jest tak niskie i żenujące, że aż ciężko sobie wyobrazić, kto mógłby podjąć się tak żałosnej próby bronienia tego gniota. Pytanie, czy 60 klatek by uratowało grę? Absolutnie nie. Nadal byłaby to słaba gra, nudna gra, no z tym, że w 60 klatkach. Jeśli chodzi o oprawę, jedynie lokacje wewnętrzne wyglądają super. Ilość detali, asety, najwyższa półka. Na zewnątrz miasto przegrywa z Arkham Knight pod każdym względem, a wspomnę, że Arkham Knight działało na PlayStation 4 7 lat temu. Miasto jest wymarłe, niby ktoś tam po nim się snuje, chyba za karę, jeżdżą jakieś niemrawe samochody albo autobus, który przenika przez latarnię zupełnie jak w Big Rigs. Wiadomo, jak brać przykład, to z najlepszych. Miasto jest pozbawione ikry i jakichś fajnych, wartych do zapamiętania miejscówek. Wygląda jak zbudowane z asetów z Unity Store. Choć czasami ma lepsze momenty, na przykład w dali, jak widzisz światła policyjnych wozów. No tak, są czasami krótkie chwile, kiedy pomyślałem, no okej, całkiem spoko. Ogólnie można powiedzieć, że jest klimatyczne, ale nie tak jak w Arkham Knight. Z ciekawości odpaliłem ostatniego Batmana. Gra ma swoje lata, ale momentalnie radocha wróciła. System walki, śmiganie Batmobilem, zadania poboczne, wszystko działa tak jak powinno. Odpalasz Gotham Knights i jakby ktoś ci dał zupę kartoflaną po łódzku. Pół kartofla w litrze wody, a zamawiałeś ramen z wołowiną. No ale tak, przyznaję, miejscówki w środku są super i tutaj widać, że choć jeden grafik Warner Bros. Przyłożył się do swojej roboty. Dawno nie grałem w nic tak bezpłciowego, mdłego i pozbawionego jakichkolwiek fajnych motywów, które by napędzały grę. Gotham Knights to gra, w której jakby ktoś chciał naśladować Rocksteady, ale nie do końca rozumiał, co tam zagrało i co było fajne. Paradoksem jest to, że z gry wyrzucono wszystko, co działało i zastąpiono to swoimi pomysłami, które nie tylko nie działają, ale są po prostu źle zaprojektowane, nudne i pozbawione jakichkolwiek elementów, które mogłyby ciekawić. Ciężko mi powiedzieć, że gra się czymś broni. Może to, co nie odrzuca na kilometr, to nawet niezła fabuła, lokacje i wygląd niektórych bohaterów. Cała reszta to totalne i absolutne rozczarowanie. Dodam, że wierzyłem w Gotham Knights na tyle, że zanim ograłem wersję z otrzymanego kodu, kupiłem pudełko. Czy miałem podstawy wierzyć, że będzie ok? Cóż, Batman Origins
no nie był tej jakości co gry od Rocksteady, ale udało im się skopiować to, co było dobre i mnie się grało nawet przyjemnie. Ale to, co zrobiono w Gotham Knights, to idealny przykład, jak nie robić gier. Odradzam komukolwiek granie, nawet sprawdzanie za darmo również bym odradzał. To bardzo słaby tytuł, którego niestety żaden patch i 60 FPS-ów nie uratują. Wyszło źle, ale jest nadzieja w Rocksteady, które w pocie czoła pracuje nad Suicide Squad i mam nadzieję, że zyskam wiarę w uniwersum DC, bo póki co mam ochotę włożyć głowę w piekarnik. Gra mnie zmęczyła, przeciągnęła po ziemi i styrała okrutnie. Nie polecam. Szkoda czasu i nerwów, nawet po zniżkach raczej to wątpliwa przyjemność. Czekajcie na Suicide Squad, bo coś czuję, że tam będzie moc. A w Rocksteady to ja jednak wierzę ślepo. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a.